Cześć, to znowu ja. Witam Was po dłuższej przerwie. Trochę mnie nie było, ale wracam z przytupem. Tym razem ze speedpaintingiem 3 eliksirów. Jest to większy projekt niż poprzedni, który publikowałam. To, co widzicie, zajęło mi około 6 godzin, ale wcześniej narysowałam szkice pocionek i trochę żółtej butelki, więc mniej więcej 7 godzin. Pomysł narodził się, kiedy szukałam inspiracji na nowy produkt na creativemarket.com. Chciałam zrobić koniecznie jakiś asset do gry, aby dzięki temu oprócz tworzenia nowego projektu, nowego produktu, mieć jeszcze co wrzucić do swojego game devowego portfolio na ArtStation. Jak widzicie, działam wielozadaniowo. Przeglądałam Pinteresta w poszukiwaniu idealnego tematu na taki asset i oczywiście znalazłam. Swoją drogą do Pinteresta zawsze wracam, kiedy szukam inspiracji do robienia grafik do gier, zwłaszcza graficznego interfejsu użytkownika. Zapytałam Was na moim Insta Stories, czy dokończyć szkice pocionek w Illustratorze czy w Photoshopie. I wiecie co? Wcale mi nie pomogliście. Ta odpowiedź nie była jednoznaczna. 50/50%, serio. Przemyślałam jednak sprawę i postanowiłam, że znowu poeksperymentuję w Photoshopie. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o grafikę wektorową, to wiele mnie nie zaskoczy. Choć to dziwne, bo dużo więcej mam doświadczenia w rysowaniu w Photoshopie. Illustrator jest jednak dla mnie tak intuicyjny, że nawet do bardzo złożonych grafik nie mam problemu się zabrać. Czasem szukam wektorowych inspiracji i rozkładam je na części w głowie, analizując, jak coś zostało zrobione. Później moje wnioski przekładam na swoje projekty. Dużo trudniej jest mi to zrobić z narysowanymi rastrowo obrazami. Mój eksperyment polegał na tym, żeby nie robić line artu, który jest dla mnie bardzo typowy. Niektórzy uważają, że jest nawet moją wizytówką. Obejrzałam świetny timelapse, jak to zostało zrobione na Instagramie przez jednego z artystów, których obserwuję i postanowiłam zrobić podobnie. Oczywiście nie mogło być to takie proste jak na tym timelapsie, bo jak to ja musiałam sobie życie utrudnić i robić milion szczegółów. Ale wyszło naprawdę super. Sama jestem z siebie zadowolona. Często się zastanawiam, czy jeśli miałabym więcej czasu na rysowanie, szybciej bym się rozwinęła. Czy długość tego procesu jest w moim przypadku niezmienna, nieważne czy narysuję tych rysunków 10 czy 50 w tym samym okresie czasu. Pewnie jak mówi przysłowie, wszystko zależy od praktyki i ilości godzin poświęconych danej czynności. Jednak nasz mózg pracuje cały czas. Zastanawiam się, czy te moje przerwy od rysowania mi coś pomagają. Czasem mam wrażenie, że po dłuższej przerwie robię naprawdę spory krok naprzód. Może to jest kwestia ułożenia sobie pewnych rzeczy w głowie, nawet podświadomie, aby później móc je wykorzystać podczas rzeczywistej czynności. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takiej teorii i czy Wy też tak macie. Czasem zastanawiam się, czy jeśli zamiast pójść na podyplomówkę z nowoczesnej grafiki komputerowej, gdzie generalnie zmarnowałam kasę, bo nie dość, że jej nie skończyłam, bo nie oddałam zadań na zaliczenie, to jeszcze zajęcia z grafiki 3D były na Soft Image. Ktoś kojarzy? No właśnie, nikt nie kojarzy. Jest to najstarszy program do grafiki 3D świata. Serio. Podtrzymuje staruszka przy życiu tylko Autodesk, który go wykupił dekadę temu. Mało jakie studio go używa, a umiejętności z tego programu ciężko przełożyć na 3D z Maxa czy Blendera, bo interfejs jest zupełnie inny. Wszystko jest inne i w ogóle zajęcia wyszły trochę mimo starań prowadzącego. To naprawdę nie jego wina w żadnym razie. Pewnie część osób wyniosła z tego coś z tych zajęć mimo wszystko. Sam prowadzący jest strasznie fajnym gościem, bardzo pogodny i rozgadany starszy pan. Koniec końców średnio jestem zadowolona z tych zajęć, a mogłam wybrać inną drogę. Co by było, jakbym zainwestowała tą kasę w kurs rysunku? Mogłabym mieć za to kilka miesięcy nauki w szkole rysunku. Może byłabym teraz mistrzem i klepałabym koncepty w jakimś CD Projekt Redzie. Kto wie? Jest to chyba moja największa zagwozdka, co by było. Raczej nie mam w życiu rzeczy, które bym szczerze żałowała. Nawet z tej podyplomówki wyciągnęłam kilku znajomych, których spotykam od czasu do czasu albo utrzymujemy ze sobą kontakt w sieci. Także teoria przydała mi się później już na magisterce, nawet na pracy dyplomowej. Swoje porażki staram się traktować jako doświadczenie. Każdy je ma. Każdy ma swoje porażki i doświadczenie.
Należy wyciągnąć wnioski i następnym razem postępować inaczej. Jeden z największych w moim życiu wniosków, który wyciągnęłam, a którym chcę się z Wami podzielić, wyciągnęłam po rozmowie kwalifikacyjnej. Tak, to dziwne. Byłam rekrutowana na stanowisko animatora we Flashu. Pamiętacie czasy, kiedy ludzie używali Flasha? To było bardzo dawno temu. Pomimo tego, że dwóch panów bardzo mnie namawiało, żebym jednak nie zrezygnowała, przyszłam tam tylko po to, żeby im podziękować. Czułam się niewystarczająco dobra na to stanowisko. Byłam przekonana, że sobie nie poradzę. Z drugiej strony była to jedna z fajniejszych ofert, które miałam w tamtym okresie. A panowie naprawdę zabiegali, żebym nie rezygnowała. Pokazywali, co im się w moim portfolio podoba, ale ja byłam nieugięta. Wyszłam stamtąd, a później żałowałam. Przeanalizowałam wszystko, co zrobiłam i na drugi raz postanowiłam, że nie będę rezygnować z pracy tylko dlatego, że jej nie potrafię wykonywać. Po pierwsze, to nie mój problem, tylko pracodawcy. Po drugie, nauczę się. Jeśli mi zależy na tej pracy, zrobię wszystko, by wykonać ją dobrze. Po trzecie, pracodawca nie zatrudnia tylko na podstawie Twoich kwalifikacji twardych, ale bardzo dużą rolę gra również Twoja osobowość, charakter. Jeśli chcecie zatrudnić, pomimo tego, że wie, że czegoś nie umiesz zrobić, to znaczy, że spodobałeś mu się jako osoba, że uważa Cię za osobę, która świetnie uzupełni jego zespół. Czasem obce osoby widzą w Tobie potencjał, którego Ty nie widzisz, więc jeśli to Ci się kiedyś zdarzy, nie zmarnuj takiej okazji. A Ty jaką najlepszą radę dla siebie wyciągnąłeś ze swojej porażki? Podziel się nią w komentarzu. Chętnie przeczytam. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, nie tylko z mojego timelapsu, ale również z mojej pogadanki. Mam nadzieję, że ja też się czegoś nauczę z komentarzy, które mi napiszecie. Pytajcie dobre okazje, nie marnujcie ich przez swoje kompleksy. Jeśli podoba Ci się ten kanał i chcesz zobaczyć więcej, zapraszam Cię do dyskusji oraz naciśnięcia dzwoneczka. Moje social media znajdziecie w opisie, a ten projekt możecie znaleźć na moim Creative Market, który również jest w opisie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!